No siemanko Elson, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd rynku krypto. Sprawdzimy, kto kupił, kto sprzedał, kogo zhakowali, kto obsrał zbroję. Nie no, nie będzie aż tak źle, będzie super fajnie i przyjemnie. Tradycyjnie zapraszam na intro. Szybki przegląd rynku. Na wykresach właściwie nie dzieje się nic ciekawego. Fear and Greed Index tutaj się trochę odbudował, ale tak to za bardzo nic się tutaj nie dzieje. Bitcoin 64 350 dolarów, Ethereum lekko ponad 1800, więc trochę tutaj odbiło 6% w ciągu ostatnich 7 dni. No ale tak to nie dzieje się za bardzo tutaj. Nic ciekawego. No tych małych shitcoinach, o których ostatnio pisałem, że to są skamy, to są tutaj wzrosty po 19-16% na przykład. Stellar nawet się tutaj pojawił i Algorand 6%. Proszę bardzo, brawo. Tutaj mamy informacje dla holderów Tona. Generalnie zmieniają swój ticker i nie trzeba tutaj nic zrobić. Wasze tokeny pozostaną po prostu przekonwertowane na nowy token Gram. Nie jest wymagana tutaj żadna akcja od holderów i podobnie również będzie na giełdach. Później mamy Toma Lee, który w ciągu ostatniego tygodnia zakupił Ethereum za ponad 135 milionów dolarów. W tym momencie ich średnia zakupu to jest 3450 dolarów. Są pod wodą, no lekko ponad 9,5 miliarda, ale tych zakupów to widziałem, że robili oni dość sporo. Tutaj jakieś 35 milionów, to jest pewnie to samo. Te 25 tysięcy Ethereum i te 75 to akurat pokazywałem również ostatnio. Strategy również tutaj zrobiło sobie zakupy za 100 milionów i również poniżej średniej ceny, także tutaj również brawa. Tutaj Wam pokażę ciekawy wykres od Coin Bureau. To jest akurat żarcik, ale później Wam go wytłumaczę. Altcoiny właśnie uderzyły w 5-roczny sell-off i tylko 36 stop 100 altcoinów cały czas są w proficie. Ten generalnie wykres należy do IT Tech, który był opublikowany na CryptoQuant i tutaj był nawet tak, ale Crypto Bureau postanowił się go tutaj zwędzić. To już nie pierwszy raz, jak to się tutaj dzieje w ogóle. Tutaj akurat mamy Velvet, o którym również wspominałem ostatnio. Spompował prawie X8, a później stracił wszystko minus 80%. Zjechało do bazy, tam skąd zaczął pompować, tam wrócił po prostu. A co jest najlepsze, deployer tego smart kontraktu, tego tokena wymintował miliony dolarów w tym tokenie właśnie i wrzucił je na ceksy przed tym spadkiem. Tutaj mamy dobre informacje dla Aave. 1 miliard dolarów wpłynęło na Aave w ciągu 2 tygodni. Pamiętacie wtedy, co był ten hack na CarDAO, tam gdzie wymintowali ten RS stake Ethereum i później go dali pod pożyczki, to wtedy właśnie w ciągu kilku dni wypłynęło 1 miliard dolarów, a teraz widać, że powoli to w sumie wraca na miejsce i bardzo dobrze. Tutaj jeśli chodzi o największe przyrosty na TVL, no to mamy Lido, później mamy Aave, Morpho, ale i tak jak spojrzymy sobie na przykład na ten Total TVL, no to tutaj ostatni rok to są praktycznie same spadki. Za to na pewno są wzrosty na hakach. Co tu mamy ostatnio? RetroSwap 2,7 miliona, Tessera DAO 2,4, o Aztec to jest dość świeży, 2 miliony znowu im skroili, to już drugi raz. Raydium tutaj też lekko ponad 3, o tym wspominałem wcześniej i ten Echo Protocol. Na szczycie cały czas mamy Terra Classic, Terra Luna 40 miliardów wtedy wymiotło z rynku. Tutaj mamy ciekawe info od Kraken Pro, ponieważ będą mieć pre-IPO Perpetual Futures dostępne od OpenAI i Anthropic na swojej platformie. Fajnie, bo tam będzie można stawiać long, short i hedge'ować swoje pozycje. Nie wiem, czy się bawicie w te stokenizowane akcje. Ja tutaj coś mam, coś tam farmię. Ostatnio o tym dość sporo wspominam. Tutaj możemy sobie odebrać bonusik. O, elegancko, mamy 400%, 11 punktów, 11 tysięcy punktów wpadł. Widzę nawet jakieś refy, tutaj 14 punktów dostałem. Brawo! Jeśli chcecie skorzystać z mojego linka, to dostajecie później 20% bonusowych punktów. No i dostaje się te punkty za trzymacie stokenizowanych akcji od Xstocks
na swoim portfelu, na pożyczanie, dodawanie płynności i tak dalej. Update z tych płynności, które tutaj ostatnio dawałem, no to mam około 4000, na wideo tak dawałem chyba około 2000. Tutaj jeszcze mam trochę dry powder do wykorzystania, no ale wszystkie pule płynności dałem w sumie do USDC, bo płaciły dużo więcej. Solane wcześniej miałem chyba do S&P 500. A teraz to podzieliłem i wszystko dałem po prostu do USDC. O, i tutaj mi właśnie SPCX, czyli SpaceX, wypał z tego range'u. Też tutaj chyba jedną sztukę czy pół sztuki dokupiłem. Teraz właśnie mam 4 sztuki, bo mi spadła cena. Liczyłem na to, że będzie wzrastać. No dobra, to możemy sobie teraz to wyciągnąć w taki sposób. I tutaj dodamy sobie ponownie w tym momencie 364 APR. Tutaj wiem, że na tej parze można dużo więcej zarobić, jest dużo większy wolumen, ale ta para nie jest z Xtox. Tutaj mamy Xtox T z tym X-em, więc ja używam tej. W sumie teraz odebrałem 4 te akcje z puli ze względu na to, że ona mi spadła, więc zakupiłem jakieś, no 2 akcje, 3. No to dobrze, to możemy sobie to wrzucić w ten sposób i po prostu sobie to zostawmy, a dorzucimy trochę do tej puli. Dobra, damy to sobie na te 10%. Create, no ciekawe. I nawet jeśli ten SPCX spadł tutaj, to w sumie nie straciłem na tej puli, nie mam tutaj nietrwałej żadnej straty, bo wsadzałem 750 i mam 750, a teraz po prostu te $900 tutaj dorzuciłem. Ale gdyby akcje poleciały mocniej, bo po prostu mi odcięło tą pulę i ona została tak jak jest, gdyby te akcje poleciały mocniej, no to ryzykuję tym, że stracę po prostu na wartości akcjach, a są dość drogie. No a zysk z tej puli to było około tam $25, 30 w ciągu właściwie jednego dnia, bo tutaj jest dość spore APR i dość spory wolumen tam jest, ludzie tym handlują, więc coś tutaj kapie. Jak chciałbyś się dowiedzieć więcej o co tu chodzi, to zapraszam tutaj, bo się teraz rozgadałem, a lecimy dalej. Tutaj mamy taką przepowiednię super, że będziemy mieć jeszcze all time high w tym roku. Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Tu są zaznaczone dołki i górki. Dołki all time low, all time high. Więc all time low było we wrześniu 2024, a all time high będzie w październiku, tak? W październiku 145 000 za Bitcoina. Market cap będzie wynosił 5,7 tryliona. A Bitcoin będzie mieć między 40 a 47% dominacji, czyli alty też trochę podrosną, no i tego nam wszystkim oczywiście życzę. That's pretty good. Daj znać, czy tak będzie na 100%, czy na 0. Ja uważam, że będzie tak na 50-50. Na pewno jest 50-50, jeśli chodzi o Mika, o które się stara Binance, bo starają się już od dłuższego czasu. Teraz w Grecji, a tu chodzą takie plotki, że podobno prezes Europejskiego Banku Centralnego, czyli Christine Lagarde, poleciała tam osobiście do Grecji i przystopowała te regulacje, które mieli dostać. Podobno teraz starają się chyba w Austrii. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Generalnie, jeśli chcecie założyć konto na jakiejś giełdzie, która nie stara się o Mika, to może lepiej jest zrobić to teraz, bo później już Wam zabiorą taką możliwość. Bardzo jest to możliwe. Tutaj mam od jednego z widzów, od Artura, zrobił taką wyszukiwarkę, jeśli chcielibyście sprawdzić, które giełdy mają tego kaspa już czy nie. I od następnego miesiąca zobaczymy, jak to będzie wyglądać. BitGet podobno już się stara o Mika, również to robi w Austrii. Tutaj macie to narzędzie, możecie sobie obczaić. Oczywiście ciężko jest w sumie rozpoznać, bo niektóre giełdy tutaj mają licencję pod jakąś inną nazwą, a macie taką wyszukiwarkę i możecie sobie sprawdzić, które tutaj będą dostępne w Europie. Topowe 3 giełdy, których ja używam, które są właśnie regulowane, jest to Kraken, OKX i Bybit. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz sprawdzić link w opisie. Zawsze dla świeżych użytkowników są jakieś bonusy za rejestrację, depozyt i pierwszy trade. No i poza tym jeszcze używam BitGet i czasami Mexa i również BitUnixa. To jest akurat giełda non-KYC. Na koniec standardowo kącik reklamowy, a sponsorem kanału jest oczywiście zen.com, czyli multiwalutowy procesor płatności. Macie dostępną również tutaj kartę płatniczą, fizyczną i wirtualną, aplikację, którą zawsze macie pod ręką,
a do tego możecie skorzystać z planu Pro, wpisując Michuzen przy rejestracji. Macie 90 dni planu Pro z Afriką. Dobrze, to by było na tyle ode mnie. Zapraszam również na kanał vlogowy, gdzie ostatnio wbiliśmy 10 koła subskrybentów. Serdecznie dziękuję. Ostatnio również rozdaliśmy $200 w Bitcoinie. Dzisiaj był również rozdany mecz z Mexa. Również mam tutaj kilka rzeczy, które gdzieś znalazłem, o których zapomniałem, bo oczywiście przez pół roku siedziałem w Azji, także nawet nie pamiętam, co tutaj do końca mam. Ale coś zawsze się znajdzie, więc zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, bo aktywne osoby zostają nagrodzone. Także tyle ode mnie. Życzę miłego dzionka. Wszystkie linki w opisie. Siemanko, pozdrówki. Jo.